Witaj przyjacielu, dzisiaj pokażę Ci przepisy na lody, zdrowe lody, tylko z 2 składników. Zapraszam na przepis. Mam tutaj zamrożone 3 duże banany i teraz do pojemnika wrzucę 1 porcję banana i 100 g zamrożonych jagód. Pozdrawiam Ciebie z Włoch. Napisz mi w komentarzu, z jakiego kraju oglądasz mnie. Polecam oglądać uważnie, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Subskrybuj mój kanał, tu jest pysznie. Polecam zamrozić banany na talerzu, ale najpierw należy położyć jakąś folię taką plastikową, bo jak ja położyłam na talerz tak normalnie, to banany mi się przykleiły i musiałam nożem odrywać te banany. Teraz wrzucam do pojemnika zamrożone jagody, tu mam 100 g. I będę teraz miksować. Co jakiś czas zatrzymam mikser łyżką. Tak po prostu przemieszam i będę dalej miksować. Bardzo proszę, udostępnij ten kanał na swoich stronach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, dzięki Tobie więcej osób zobaczy ten przepis. Rzuć okiem na mój kanał, na pewno znajdziesz coś fajnego dla siebie. No i ja teraz jeszcze miksuję. Chcę, żeby to się ładnie zmiksowało na taką gładką masę. Więc co jakiś czas zatrzymuję mikser, zamieszam łyżką i dalej miksuję. To jest bardzo proste w przygotowaniu. Bardzo pyszne domowe lody, które zrobisz w 1 minutę. Wystarczy mieć zamrożone owoce i to wszystko. I zmiksować. Bez dodatku cukru, bez dodatku świeżej śmietany, bez mleka skondensowanego. Są to bardzo zdrowe lody. Polecam, róbcie takie lody, róbcie dla swojej rodziny, róbcie dla dzieci. Dzieci uwielbiają takie lody. O, i tak wyglądają moje lody z jagodami, czyli lody jagodowe. Przełożę teraz do szklanki. U nas dzisiaj jest bardzo gorąco w Rzymie. Dzisiaj jest 1 lipiec 2025 rok. Temperatura w cieniu była 33 stopnie, więc do słonka temperatura była wyższa niż 40 stopni. Napiszcie mi, z jakiego miasta mnie oglądacie, z jakiego kraju i napiszcie mi, jaką macie pogodę. Teraz udekoruję lody jagodowe jagodami. Mam tutaj jagody zamrożone, idealne na takie upały, jakie mamy teraz we Włoszech. Teraz następny przepis, drugi przepis. Wrzuciłam 1 porcję banana zamrożonego i wrzucam 100 g zamrożonych malin. Odwrotnie włożyłam przykrywkę, ale już poprawiłam się. Teraz drugą część miksera i będę miksować.
Jest mi bardzo miło, że oglądasz mój kanał. Wesprzyj ten kanał. Zostaw subskrypcję, jeżeli nie masz subskrypcji. Zostaw jakiś komentarz i zostaw łapkę w górę. To jest wszystko ważne w promowaniu tego filmu przez algorytm YouTube'a. Oj, zobaczcie, już jest gotowy następny lód. Lody malinowe. Pyszne lody malinowe, zdrowe lody malinowe, tylko 2 składniki. Jeżeli nie masz zamrożonych owoców, albo jeżeli nie masz miejsca w zamrażalce, no to można iść do sklepu, kupić zamrożone owoce. Możemy kupić zamrożone banany, możemy kupić zamrożone maliny. To wszystko zmiksować i mamy pyszny deser. Pyszny deser, naprawdę bardzo pyszny. Teraz trzeci przepis. Tutaj mam następnego banana zamrożonego. Dodam do tego 2 łyżki kakao. Polecam Wam zamrozić więcej banana, 2 banany i dodać 2 łyżki kakao. Wtedy Wam wyjdzie więcej lodów. Ja tutaj dałam tylko 1 porcję banana i 2 łyżki kakao i wyszło mi pół szklanki lodów czekoladowych. No bo wiadomo, kakao daje smak czekolady. Jak wiecie, używamy kakao, żeby zrobić czekoladę. O, i taki oto deser, pyszny deser, zimny deser. Lody czekoladowe, tylko 2 składniki, bez cukru. Napisz mi w komentarzu, jak Ci się podoba ten przepis. 3 warianty. Tu jest właśnie, są lody jagodowe, lody malinowe i lody czekoladowe. Oglądaj dalej, bo mam dla Ciebie następny przepis. Na lody oczywiście. Dekoruję tutaj czekoladą gorzką i oto pyszne lody czekoladowe. Bardzo pyszne. Oceń ten przepis, napisz swoją ocenę w komentarzu. Oglądaj dalej, bo mam właśnie dla Ciebie następne lody. Domowe lody. Bez użycia maszynki do lodów. Oto 4. przepis. Przepis na lody. Tutaj mam 250 g sera ricotta. Dodam do tego 500 g naturalnego jogurtu.
Dodam cukier puder 50 gram. Jak dodasz cukier puder do jogurtu i do sera ricotta i to wszystko zamieszasz, to spróbuj, czy jest słodkie dla Ciebie. Jeżeli nie jest dla Ciebie słodkie, to musisz dołożyć więcej cukru pudru. Ja podczas robienia tego deseru, czyli tych lodów, spróbowałam i dosypałam jeszcze cukru pudru. Teraz to wszystko zamieszać. Mieszam taką szpatułką, ale zamieszam teraz trzepaczką, bo będzie mi się lepiej mieszać. Należy mieszać, aż się dobrze rozpuści cukier puder i nie będzie grudków czy grudek, jak tam się mówi po polsku, chyba grudek. No widzicie. Tak to jest, jak się mieszka za granicą 36 lat. Człowiek zapomina, jak się mówi dobrze po polsku. Komedia, niesamowite. Mówię komedia, bo sama z siebie się śmieję czasami. Spróbuję. No, za mało słodkie. Dosypię jeszcze cukru pudru. Wy także spróbujcie, czy jest słodkie, czy nie. Cokolwiek gotujemy w domu, to należy próbować, czy jest smaczne, czy dobrze doprawiliśmy naszymi przyprawami nasze jedzenie. Teraz tu się rozchodzi o lody, próbuję, pyszne, już jest ok, cukier jest ok, już więcej cukru nie będę dosypywać, ale teraz dodam do tej masy jogurtowej z serkiem ricotta, dodam właśnie 4 łyżki polewy czekoladowej. Taką polewę czekoladową można kupić gotową. Ja tutaj we Włoszech kupuję taką w takim pojemniku, a Ty kupisz taką polewę, jaką dostaniesz w sklepie. Nie wiem, z jakiego kraju mnie oglądasz, napisz mi w komentarzu, będzie mi bardzo miło i napisz mi, czy masz możliwość kupienia polewy czekoladowej. A jak nie można kupić polewy czekoladowej, no to trudno. To wtedy trzeba byłoby zrobić polewę czekoladową. Jak zrobić polewę czekoladową? No to jest proste, po prostu bierzemy czekoladę gorzką, rozpuszczamy i do czekolady gorzkiej należy dodać cukier puder i trochę mleka i to rozpuścić nad gotującą się wodą. No i wtedy nam się zrobi właśnie taka polewa czekoladowa. To ja mówię dla osób, które nie wiedzą, jak zrobić. Tutaj już mam wszystkie składniki połączone. Wylewam wszystko do pojemnika plastikowego. Ty użyj pojemnika, jaki masz w domu. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to zaznacz dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach. Teraz postukaj pojemnik, żeby masa się dobrze uformowała i wkładamy do zamrażalki na
6 godzin. Mówię na 6, bo najlepiej, żeby długo stało, to się fajnie zamrozi. Teraz mam łyżkę do lodów i nabiorę lody. Zobacz, jakie fajne. Polecam wyciągnąć pojemnik z tymi lodami wcześniej, zostawić na kilka minut. Wtedy te lody będą takie miękkie troszkę i lepiej będzie tam się nabierać łyżką do lodów. Jest taka różnica między domowymi lodami a lodami kupnymi ze sklepu, iż lody kupne, jak przynosimy ze sklepu, są miękkie, jak nabieramy łyżką. Tylko dlatego są miękkie, bo mają specjalny składnik, który zmiękcza lody. Natomiast domowe lody, które robimy po wyciągnięciu z zamrażalki, są bardzo zamrożone, twarde. Trzeba odczekać co najmniej 5 minut, ja tak mówię na oko 5 minut i wtedy dopiero po 5 minutach nabieramy łyżką do lodów. Kiedyś tam moja koleżanka ze Stargardu zapytała się, zrobiłam lody według Twojego przepisu, czego takie lody są twarde? No właśnie, twarde są, bo są bez zmiękczacza. W sklepach dodają różne substancje, a my mamy naturalne, zdrowe lody. I trzeba chwilę odczekać, tak jak powiedziałam. Ja teraz te moje pyszne lody polałam polewą czekoladową, są przepyszne. I zajadam się tymi lodami. Zrób takie lody dla rodziny, a rodzina będzie bardzo zadowolona. Naprawdę. Polecam takie lody. Bo tu jest taki smak jogurtu z serkiem, troszkę wyczuć tego serka, ale minimalnie i po prostu ta polewa czekoladowa zrobiła swoją robotę. Jest to wszystko bardzo pyszne, przepyszne. A teraz zapraszam Cię na następny przepis. 5. przepis na cytrynowe lody domowe. Są bardzo proste w wykonaniu, orzeźwiające na upalne dni. Bierzemy 2 cytryny. Cytryny należy utrzeć na tarce, takiej jak tu pokazuję. Ucieramy skórkę z cytryn. Cytryny są biologiczne. I pamiętajmy, że jak ucieramy cytryny, nie ucieramy tej białej części. Nie ucieramy tej białej części, gdyż ta biała część jest gorzka. Teraz to wszystko zeskrabię. I wycisnę sok z tych 2 cytryn. Jest mi bardzo miło, że dotrwałeś do tego momentu i oglądasz ten film. Udostępnij ten przepis, cały ten przepis na swoich stronach społecznościowych. Niech każdy zobaczy, jakie pyszne lody oglądasz, jakie przepisy robisz. Będzie mi bardzo miło i im więcej ludzi zobaczy ten film, tym więcej ludzi zrobi takie pyszne lody. Lody możemy robić cały rok, bo lody to jest pyszny deser, zimny deser, lody, które się robi bardzo szybko. Przygotowanie tych lodów wymaga tylko 5 minut pracy, a później wstawiamy do zamrażalki na całą noc. Rano wstajemy i mamy lody, albo je robimy rano i mamy po południu. Do utartej skórki z cytryny dodam 170 g mleka skondensowanego. Mleko skondensowane jest w tubce, bo tutaj we Włoszech mamy takie właśnie tubki z mlekiem skondensowanym.
Napisz mi, jakie mleko skondensowane, w jakich pojemnikach są sprzedawane w Twoim kraju. Teraz do tego dodać sok z cytryn, z 2 cytryn i należy to wszystko zamieszać do połączenia się składników. Musi powstać taka jednolita masa. Patrz uważnie, jak to robię. Teraz do miski wlewam 400 ml świeżej śmietany. Śmietana jest 35%. Śmietana jest zimna. Śmietana jest z lodówki. Musi być zimna. I teraz ją ubijamy na sztywną pianę. Śmietana jak już jest ubita, to należy przestać ubijać. Jak widzimy, że już jest tak ubita. Bo im dłużej będziemy ubijać śmietanę, wtedy nam się może zrobić masło. Więc ubijamy tak jak ja wiem, może z minutę, z 1,5 minutki. Teraz do ubitej śmietany dodaję przygotowaną mleko skondensowane z sokiem z cytryny i ze skórką z cytryny i to wszystko należy zamieszać mikserem do połączenia się składników. Jeszcze raz proszę Was o wsparcie mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. To jest bardzo ważne w promowaniu tego filmu przez algorytm YouTube'a. Im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy albo jakieś emotinki, tym algorytm YouTube'a wychwytuje takie filmy i promuje każdemu, kto szuka pysznych lodów, domowych lodów. Masę na lody przekładam do pojemnika. Tak porobię, aby uformować. I teraz pojemnik zamknąć i wstawić do zamrażalki na 6 godzin. Niektórzy mówią na 2 godziny. Z mojego doświadczenia lody po 2 godzinach nie są zamrożone, więc lepiej zostawić na kilka godzin, czyli na 6 godzin. Gotowe lody cytrynowe. Należy wyciągnąć kilka minut wcześniej, a następnie nakładać do szklanek. I oto pyszne, domowe lody cytrynowe. Tylko 3 składniki. 5 minut roboty. Polecam Wam taki film. Polecam Wam taki przepis. Ja mówię film. Polecam Wam ten film oczywiście, ale polecam Wam ten przepis, gdzie tutaj pokazałam Wam kilka przepisów na domowe lody. Różne propozycje Wam dałam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję i widzimy się na następnym filmie. Pa!